wszyscy opluwali i tak rady mu nie dali. Cała Polska się modliła, żeby prawda zwyciężyła. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj będzie króciutko. Co prawda miałem zrobić dłuższy materiał o Alfonsie Nawrockim, ale rozbiję to na dwa materiały, bo jeden temat, który chcę dzisiaj poruszyć, można powiedzieć, że się wyczerpał. Drugi jest rozwojowy, także ten drugi poruszę w poniedziałek, bo jak wiecie, jutro piątek, piąteczek, piątunio, więc wielebny Zbigniew odpierdoli Wam kazanie. Zrobimy lekcję religii, jak zawsze. A dzisiaj temat Nawrockiego. Gościa, który zaczął dopiero urzędowanie na stołku prezydenta, a woda sodowa uderzyła mu do głowy. I zanim przejdę do konkretów, chciałbym tutaj coś wyjaśnić i Boguckiemu, i samemu Nawrockiemu, bo Nawrockiemu chyba nikt jeszcze tego nie wytłumaczył, nie wyjaśnił, że żaden z dotychczasowych prezydentów nie miał tak słabego mandatu jak on, wbrew pozorom. Być może zdobył, bo tego nikt nie wie, połowę głosów w wyborach, których uczciwość jest, nazwijmy to, dość powszechnie kwestionowana. A także, że ponad połowa narodu chciała ponownego przeliczenia głosów. Tego jeszcze nie było. Do tego nie ma moralnych, i intelektualnych i merytorycznych kwalifikacji do pełnienia funkcji prezydenta. Ten mandat Nawrockiego to bym nazwał bardziej mandacik, mandatunio, nie silny mandat, czy najsilniejszy mandat. To jest jedna kwestia. Kolejna sprawa. Jak powiedział Nawrocki w jednym z wywiadów, i tutaj cytuję, należy mi się szacunek. No powiem Wam, uśmiałem się, aż się osmarkałem. Nie wiem, czy temu człowiekowi nikt nie powiedział, czy rodzice mu nie wytłumaczyli pewnej podstawowej kwestii. Tak po prostu. Coś Ci się, Karolku, w główce pomieszało, pomyliło. Zostałeś wybrany, albo i nie, żeby służyć narodowi. Wszystkim obywatelom. Tym, którzy na Ciebie głosowali i tym, którzy mają Cię w głębokim poważaniu, żeby nie powiedzieć w dupie. Masz godnie reprezentować wszystkich, każdego z osobna, niezależnie od upodobań politycznych, światopoglądu czy orientacji seksualnej. Taka jest Twoja rola, za którą płacimy my, podatnicy. A co do szacunku, to szacunku, Karolku, się nie żąda. Na szacunek to trzeba sobie zasłużyć. Na szacunek trzeba sobie zapracować. A jeśli chodzi o Ciebie, panie prezydencie, jest takie wiejskie, stare, ale trafne powiedzenie. Nająłeś się na psa, to szczekaj. Fuck off! Moi drodzy, jak pewnie słyszeliście, jak pewnie wiecie, dzisiaj premier Donald Tusk spotkał się z Batyrem. No powiem Wam, nie powinno wyglądać spotkanie prezydenta z premierem, przynajmniej w cywilizowanym kraju. Choćby nawet ten prezydent dzięki oszustwom wyborczym został tym prezydentem, bo zgodnie z
protokołem dyplomatycznym, gospodarzem spotkania, jakim był Batyr, Nawrocki, nie wiem jak go tam nazywać, powinien przywitać premiera przed Pałacem Prezydenckim, a nie pozwolić mu czekać w pokoju na siebie kilka minut. No cóż, jak się wybrało Kibola, chama, prostaka na prezydenta, to trudno się dziwić jego, delikatnie mówiąc, zerowemu odbyciu na salonach. Aż strach pomyśleć, co jeszcze może co może jeszcze wpaść do tych tępych łbów nazywających siebie szumnie prezydentem i prezydenckimi ministrami. I tutaj chciałem tylko powiedzieć, że spóźnianie się na oficjalne spotkania jest taką starą jak świat sztuczką, która ma posłużyć upokorzeniu na przykład przeciwnika politycznego lub pokazaniu mu że ma większego fiuta przysłowiowo, a przede wszystkim jest przejawem zwykłego chamstwa. Premier Donald Tusk przyjechał do Pałacu Prezydenckiego zgodnie z procedurą określoną w dyplomacji. Tutaj chcę zaznaczyć, podkreślić, że tu mamy do czynienia z jakimiś zasadami, z dyplomacją, z procedurą, a nie z kibolskimi ustawkami. Czyli Donald Tusk przyjechał zgodnie z tą określoną procedurą dyplomacji punktualnie. Nawrocki nawet go nie przywitał przed pałacem, a jeszcze kazał na siebie czekać. I to już generalnie pokazuje, który z nich jest prawdziwym mężem stanu. Ale jak to się mówi, jak wpuścisz woła do pałacu, to wół nie staje się królem, lecz pałac oborą. I tu jest podobnie w tym przypadku. Punktualność jest grzecznością królów. Niepunktualność, zwłaszcza gospodarza spotkania, to cecha chamów, prostaków i ludzi zakompleksionych, którym wydaje się, że w taki sposób okazują swoją wyższość, gdy tymczasem ujawniają, iż są miernotami. Taki karykaturalny naśladowca Putina. Mówię tu oczywiście o Nawrockim. I ośmielę się tutaj zauważyć, że okazywanie gościom pogardy à la Putin jest skuteczne tylko wtedy, gdy ma się tą tak zwaną putinowską siłę. Czytając do snu Biblię, Nawrocki powinien wiedzieć, że pycha kroczy przed upadkiem. Nawrocki chyba się jeszcze nie oswoił, że jest teraz na, że tak powiem, politycznych salonach, a nie na stadionie czy kibolskiej ustawce w lesie. Nawrocki kazał na siebie czekać Tuskowi. Takie prostactwo domniemanego prezydenta dziwić też nie powinno. On kibolstwo ma we krwi, a nie kulturę osobistą. Ale powiem wam, że podejrzewam, że tak będzie wyglądała właśnie ta prezydentura Batyra, gdzie będą problemy, te przysłowiowe pożary, premier Tusk tam będzie. Batyr nie wyszedł jeszcze tak naprawdę z piaskownicy, a raczej z kibolskiego świadka. Ten jebany narcyz w krótkich spodenkach będzie miał w dupie Polskę, będzie miał w dupie Polki, Polaków, byle tylko pokazać Tuskowi, że jest ważny. Problem w tym, Karolku, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Taki żałosny, mały, nic nieznaczący typ. Po prostu pokazał, jaki jest żenujący. Czołem żołnierzem! Bo fakty, moi drodzy, są takie, że
Premier Polski, facet tak naprawdę z całym państwem na głowie, wchodzi do Pałacu Prezydenckiego i czeka. Bo wielmożny pan i władca, który nie wiem, uważa się już za cesarza Polski, Nawrocki, świeżo osadzony na fotelu prezydenta, musi zrobić swoje wielkie wejście. I ktoś powie, że 2 minuty to nie jest nic. Ale to nie byle jakie 2 minuty. To 2 minuty demonstracji, że teraz on rozdaje karty. Tusk stoi, patrzy na zegarek, siada, a w drzwiach cisza. W końcu pojawia się Karol Wielki, uśmiechnięty, pełen energii, no bo przecież on decyduje, kiedy Polska rusza dalej, prawda? Taki gest w stylu: nie zapomnij, Donald, kto tu jest gospodarzem, ty masz władzę, ja mam czas i mogę nim handlować. No i mamy teatr władzy w najczystszej postaci. Zero tutaj było przypadku. Niby tylko moment, ale przesłanie jest jasne. Nawrocki to pan ceremonii, który wpuszcza na audiencję, kiedy uzna za stosowne. Pod niebem jest pięknie dziś. Powoli będę kończył, tylko pozwólcie, że podsumuję. Jeszcze wam powiem, że po spotkaniu z tym, można chyba śmiało powiedzieć, chamem, Tusk poleciał na spotkanie z dobrze wychowanym prezydentem Francji. No ale tutaj nie ma co generalnie porównywać prezydenta Francji czy jakiegokolwiek innego prezydenta, z wyjątkiem Trumpa, o którym właśnie będę mówił w następnych materiałach. Ale nie ma co porównywać ludzi z klasą, po prostu ze zwykłym kibolem. Powiem wam tak, jak ja to widzę osobiście. Dla mnie to taki chamski, narcystyczny, pozorancki, prymitywny młot. I tak pozostanie. Kultury osobistej nauczyć się już raczej nie da. Kultura to rzecz jest wrodzona. Nie ma jej ani Trump, ani Putin, tym bardziej Nawrocki. A wielu innych polityków, już tutaj o Berlusconim nawet nie wspomnę, to jest cham i prymityw, który kazał na przykład czekać Angeli Merkel, kiedy rozmawiał, spacerując po placu przez telefon. Ale tutaj ja bym się nie zdziwił, jakby kiedyś tak też Nawrocki zrobił. Klasa człowieka jest jego cechą charakteryzującą go i jego charakter. Sposób zachowania jest po prostu przepustką życiową. Wystarczy kilka minut wypowiedzi, kilka zachowań, aby o człowieku wiedzieć prawie wszystko. Nie wiem, nie chcę tu uderzać, ale szanowna pani mama Nawrockiego być może nie nauczyła, że gospodarz czeka na gości. Generalnie być może chciała dobrze, ale mam wrażenie, że nie wiem, został wychowany może nie przez szanowną mamę pana prezydenta, ale przez ulicę, przez ten półświatek. Po prostu generalnie wychował się na zwykłego chama i prostaka. W drugiej strony, w sumie, że dobrze, że Tusk poczekał na Nawrockiego i raczył go przyjąć w jego gabinecie. Został kulturalnie przyjęty ja to odebrałem, że po prostu Nawrocki został przyjęty przez Tuska w gabinecie Nawrockiego. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Ja wiedziałem, że po prostu jest prostakiem, ale
udowadniać to będzie pewnie przez najbliższe 5 lat niestety. I chyba na dzisiaj to tyle. Ja Wam już dziękuję. Jutro oczywiście zapraszam na lekcję religii, jak to w każdy piątek, w niedzielę na live'a o 18. A dzisiaj to tyle. Dzięki. Piszcie, komentujcie. Trzymajcie się. Cześć. To suter.